Czajnikowy.pl. Dobra herbata. Herbata czerwona typu puer to herbata zdobywająca coraz szersze zainteresowanie i popularność w świecie zachodu, bo oczywiście w Chinach była znana i ceniona już od bardzo dawna. Przede wszystkim skupiamy się na tym, że właściwie uważa się ją za pogromcę tłuszczu i jej właściwości odchudzające to jest właśnie to, co ludziom zachodu najbardziej się spodobało. Tutaj ciekawostką jest to, że dieta przeprowadzona za pomocą herbaty czerwonej nie wiąże się z efektem jojo, czyli temu to właśnie wszyscy uważają, że dieta cud nie istnieje właśnie. Otóż w tym przypadku spalamy tłuszcz nagromadzony w naszym ciele tylko i wyłącznie za pomocą regularnie w dużych ilościach pitej herbaty czerwonej. Jak to działa? Bardzo prosto. Okazuje się, że substancje zawarte w herbacie czerwonej blokują lipazę trzustkową i żołądkową. Jest to, najprościej można powiedzieć, że po prostu przyswajamy w mniejszej ilości tłuszcz i siłą rzeczy również cukier z naszej diety. Im tłuściej jemy, czyli na przykład tort, to jest połączenie tłuszczu i cukru, czyli ciasto, które jest najbardziej tuczące. Z takiej diety nie przyswajamy za wiele, i generalnie spalamy własne zapasy, ponieważ tłuszcz jest nam potrzebny, energia jest nam potrzebna i chudniemy. Dowiedziono, że tutaj możemy stracić nawet około 10 kg w ciągu miesiąca. Wiele osób chciałoby, żeby to w ten sposób działało, ale herbata czerwona pozwala nam raczej wrócić do naszej takiej genetycznej masy ciała. Okazuje się, że jeżeli ktoś nie ma zbyt znaczącej nadwagi, wtedy oczywiście nie straci tych kilogramów zbyt wiele. Przeprowadzić dietę puerową jest dość prosto. Wystarczy właściwie wyeliminować wszelkie napoje ze swojej diety i zastąpić je właśnie herbatą czerwoną, uzupełniać ilość płynów czystą wodą. W ten sposób po miesiącu tracimy zbędne kilogramy. Co więcej, jest powiedziane również, że przy dłuższym stosowaniu regularnym, ale nie w celu schudnięcia, tylko w mniejszych ilościach, oczywiście nie jako jedyny napój, możemy sobie na dłuższą metę obniżyć cholesterol we krwi, zwalczamy cukrzycę i zmniejszamy otłuszczenie narządów wewnętrznych. Same korzystne właściwości. Poza tym regulujemy, usprawniamy pracę naszego układu pokarmowego, usprawniamy pracę jelit i ma to również intensywne właściwości odkażające i przeciwbakteryjne. Dowodzi się, że Chińczycy już od niepamiętnych czasów dbali za pomocą tej herbaty o higienę jamy ustnej. Kiedy wypijamy regularnie herbatę takiego właśnie rodzaju, nasza flora bakteryjna zostaje właściwie przywrócona do naturalnego balansu. Zabite i zniszczone zostają naturalne bakterie bez naruszenia tych, które w naszym ciele być powinny. Przez to cały układ pokarmowy świetnie działa, a zęby mamy zdrowe. Ma również działanie odprężające i poprawia pracę całego naszego organizmu, przez co Chińczycy przypisywali jej właściwości równoważenia energii w ciele. Aby właściwie rozpoznać herbatę czerwoną typu puer, musimy sobie przede wszystkim uświadomić, czym ona jest i czym się różni od innych herbat. Po pierwsze, słowo puer i słowo czerwona herbata stosowane są często zamiennie, tymczasem nie powinno tak do końca być, ponieważ słowo puer tak właściwie oznacza miejscowość w Chinach, z którego wzięła się nazwa tej herbaty i jedynie herbata uprawiana w prowincji Yunnan z wielkolistnej odmiany herbaty, czyli tej, która przywędrowała z Indii, czyli Camellia assamica, ale już skrzyżowana z chińską, czyli po prostu wielkolistna Camellia sinensis, służąca do produkcji charakterystycznego dla tego regionu tradycyjnego puera. Tylko taka może nazywać się właśnie puerem i po pierwsze na tych plantacjach produkuje się herbaty w innych kolorach i one oczywiście puerami nie są, a po drugie produkuje się takie same herbaty puery, ale w innych miejscach i one wtedy puerami również nie są. Stąd kiedy znajdujemy herbatę puer, wiemy, że pochodzi z Yunnanu, ale nie tylko ta jest czerwona. Charakterystyczne dla tej herbaty jest to, że często możemy kupić ją w formie sprasowanej w różnokształtne ciastka, ponieważ istotą produkcji takiej herbaty jest postfermentacja nieenzymatyczna. Bardzo trudne słowa. Jak się to właściwie robi? Otóż, jak wiemy, herbata czarna jest fermentowana, czyli utleniona,
zmienia kolor na czarny pod wpływem zawartych w komórkach liściowych enzymów. Enzymy te łączą się z polifenolami, pod wpływem tlenu zmieniają kolor, utleniają liść. Abyśmy mieli zachowany zielony kolor herbaty, enzymy te muszą zostać zniszczone wskutek wysokiej temperatury. Kiedy są zniszczone, wtedy liść zostaje zielony. I coś takiego dzieje się nie tylko z herbatą zieloną, ale również z puerem. Kiedy nazbieramy wielkich liści odpowiedniego gatunku herbacianego, to wtedy poddajemy je obróbce termicznej, niszczymy enzymy i mamy mao-cha, czyli coś, co jest punktem wyjściowym do produkcji puerów. I tutaj rozgałęziają się już drogi. Po pierwsze, możemy to pić, od razu zaparzamy. Nie jest to do końca herbata taka zielona, mimo że właściwie powinna być. Ma swój charakterystyczny smak. Jest to po prostu zielony puer, tak się potocznie to nazywa i ma rzeczywiście taką charakterystyczną nutkę, która w stronę puerów już smakowo wędruje. Kiedy mamy taki produkt wyjściowy, możemy po pierwsze przyrządzić puera surowego, czyli tradycyjnego, takiego jak naprawdę oryginalnie powinien być. Prasujemy go zatem w odpowiedni kształt i zostawiamy na co najmniej kilkanaście lat, żeby dojrzał. I zachodzi właśnie taka fermentacja nieenzymatyczna. On we właściwych warunkach przechowywany zaczyna zmieniać kolor, zaczyna zmieniać smak, zapach, właściwości chemiczne. Wszystko się w nim zmienia pod wpływem drobnoustrojów. Kiedy natomiast nie mamy czasu, i tak się właśnie dzieje najczęściej, chcemy osiągnąć ten efekt dużo szybciej i wtedy wybieramy drugą ścieżkę, którą może puer przejść, czyli usypujemy z niego stos fermentacyjny, utrzymujemy wysoką wilgotność, temperaturę, czasem nawet celowo zaszczepiamy kolonie drobnoustrojów i one rozwijają się w tym stosie, zmieniając i postarzając tę herbatę. Kiedy proces jest gotowy, wtedy dopiero prasuje się go, albo i nie, bo może być wersja sypana, w takie odpowiednie kształty, które spotykamy już na rynku. I tak właściwie powstaje przede wszystkim puer. Co do samej fermentacji nieenzymatycznej, czyli mikrobiologicznej, jaka zachodzi tutaj, musimy sobie uświadomić, że jest to proces kontrolowanego pleśnienia, można by powiedzieć, ponieważ drobnoustroje, które zaszczepia się na herbacie, a oryginalnie się ich nie zaszczepia, lecz biorą się same z powietrza, to coś, co możemy kojarzyć na przykład z zupy miso albo nawet sera pleśniowego, czyli zupełnie spożywcza i bezpieczna, ale jednak forma pleśni. Drobnoustroje rozwijające się koloniami na herbacie wydzielają enzymy, które działają na nią podobnie jak te prawdziwe, które w niej były zawarte, ale zostały zniszczone. Stąd kolor czarny, a droga jak w herbacie zielonej. Plus właśnie fermentacja nieenzymatyczna zmieniająca chemizm i sprawiająca, że herbata ta ma swoje wszystkie właściwości, których nie posiadają inne odmiany herbaty. Miasto Puer jako ojczyzna i źródło oryginalnie herbaty czerwonej typu właśnie puer było również początkiem szlaku herbaciano-konnego, który wiódł z Chin aż do Tybetu, gdzie bardzo ceniono herbatę, ale niestety nie można tam jej uprawiać w naturalnych warunkach, trzeba więc było ją sprowadzać z Chin. Natomiast Chińczycy niezwykle cenili niewysokie, bardzo silne konie, które hodowano właśnie w Tybecie. Stąd nazwa szlaku. Herbata wędrowała w jedną stronę, wracały konie. Noszono ją na plecach, co właśnie widzimy dzisiaj, czyli mam na myśli kształt, jaki nadaje się ciastkom herbacianym, który został wymuszony właśnie przez trudne warunki podróży. Okazuje się, że wór herbaty jest bardzo niewygodny do noszenia. Po pierwsze, może się rozsypać, po drugie, jest wielki, po trzecie, herbata podrzucana w czasie transportu wewnątrz tego wora niestety się kruszy, łamie i obniża się jej jakość. Przez co herbata sprasowana w cegiełki mogła być łatwo układana i transportowana bez większych problemów. A problemy były, ponieważ szlak herbaciano-konny wiedzie przez przełęcze, górskie szczyty, urwiska i bardzo trudne warunki podróży sprawiły, że rozpoczynała się właśnie fermentacja spontaniczna i rozpoczynało się postarzanie naturalne puera. Również oszczędni mnisi w Tybecie, którzy gromadzili w piwnicach herbatę, zauważyli, że po czasie nabiera ona nowego smaku i właściwości. I taki właściwie był początek, zupełnie przypadkowy początek postarzania herbaty czerwonej typu puer. Niezależnie od rodzaju, czy to herbata surowa, czy gotowana, a więc celowo postarzana, może być sprasowana w przeróżne formy i kształty, których jest mnóstwo. Naśladują najczęściej różnego rodzaju formy naturalne, czy to grzyby, dynie, czy po prostu kule, ale najbardziej popularne trzy, które możecie znaleźć na naszym rynku już powszechnie,
To są herbaty prasowane przede wszystkim w postaci dysku, czyli talerza. Nazywają się wtedy pingcha i jest to raczej taka najbardziej tradycyjna forma zaraz po tabliczce, ponieważ tabliczka, czyli zhuan, to jest forma, która została wymyślona dokładnie po to, żeby układać jakby ścianę na plecach tragarza herbacianego i to była pierwsza forma, jaką nadawano. Talerz to druga, ponieważ miała walory również ozdobne i można było wytłoczyć różnego rodzaju wzór. Charakterystyczną cechą takiego talerza jest wgłębienie na środku z drugiej strony, gdzie zaleca się rozpoczęcie dłubania i obskubywania takiego ciastka. Również bardzo powszechną formą jest toucha, czyli forma gniazda lub, jak niektórzy mówią, miseczki, a jeszcze ciekawiej gniazda szerszenia, ponieważ tak to Chińczykom się skojarzyło. Osobiście nie widziałem nigdy gniazda szerszenia, trzeba by to sprawdzić, czy to jest naprawdę podobna forma. Jak na miseczkę ma zdecydowanie zbyt grube ścianki. Utworzenie czegoś takiego pomaga uwalniać wilgoć ze schniącej herbaty, dzięki czemu jej jakość zachowuje się lepiej, ponieważ jakość to jest bardzo ważna cecha herbaty czerwonej, na którą musimy zwrócić uwagę. Aby ocenić jakość puera, przede wszystkim zwrócić uwagę musimy na to, jak wygląda samo ciastko. Jeżeli oczywiście mamy do czynienia z puerem prasowanym, a te zwykle są najlepszej jakości. Ciastko puera, tutaj na przykład rozkruszone, powinno cechować się jednolitą powierzchnią. Nie może tutaj być dziur, wżerów i odpadających, kruszących się liści. To jest cecha puera, który przeleżał się albo zwietrzał, albo co gorsza, toczą go robale, ponieważ istnieją robaki, które lubią właśnie żerować w sezonowanej herbacie i niestety niszczyć ją. Poza tym nie możemy widzieć pleśni na powierzchni ciastka. To, kiedy źle przerwany jest proces postarzania, czasem się zdarza. Po prostu pozostają te zarodniki, które rozrastają się na nowo już po zapakowaniu samej herbaty. Zwracamy uwagę, czy liście wyglądają na wysokojakościowe. Dlaczego? Ponieważ możemy mieć zupełnie miałkie ciastko, gdzie nie wyróżniamy w ogóle liści, albo wyróżniamy jakieś takie połamane małe fragmenciki, natomiast wysokojakościowy puer cechują liście duże, które możemy gołym okiem zauważyć, często mają różne kolory. Na to warto zwrócić uwagę, bo może się okazać, że puer jest jakoś zabarwiony, bardzo w takich ekstremalnie przypadkach, kiedy zdarza się naprawdę niska jakość, ponieważ kiedy zaczniemy to pić, od razu się połapiemy. Tymczasem herbata nie może mieć jednolitego koloru. Widzimy tutaj złote fragmenty, brązowe. Jest to tradycyjnie w ten sposób przygotowana herbata. Widzimy również na przekroju to, że liście nie są jednolite u góry i na dole. Cechuje to herbatę, która nie jest zrobiona z jednakowych listków, tylko warstwami układana, gdzie zaczyna się od liści najpełniejszych i najładniejszych, później na koniec wypełniając już liśćmi nieco bardziej pokruszonymi. Na to zwracamy również uwagę, musimy widzieć wyraźne warstwowanie. Wtedy taka herbata jest robiona zgodnie z tradycyjnymi metodami. No i oczywiście karteczka, która jest tutaj wprasowana, jest to karteczka pochodząca już z samej fabryki i karteczka, która musi być w jakiś sposób przykryta liśćmi, choć troszeczkę, po to, żeby niemożliwe było jej podmienienie na inną, ponieważ przepakować w inny papier możemy bez problemu, ale ta karteczka jako certyfikat oryginalności i jakości jest nienaruszalna. Mamy zatem herbatę, po której nie widzimy żadnych ubytków i żadnych niewłaściwych cech, które mogłyby ją zdyskwalifikować do picia. Jesteśmy pewni, że jest to jakość w miarę wysoka. Warto wspomnieć również o cyfrowych oznaczeniach jakości na nie wszystkich, ale jednak spotykanych herbatach puer. Okazuje się, że możemy spotkać tam 4 cyfry, które niewiele nam mówią, ale jeśli się zastanowimy, od razu możemy ocenić bardzo dokładnie, jaka jest jakość tej herbaty. Pierwsze 2 oznaczają rok, w którym rozpoczęto produkować według tej receptury daną herbatę. Jest to dekada i numer roku. Kolejna to jest jakość liścia zastosowanego do produkcji tego ciastka. I ostatnia, 4, jest to numer fabryki. Oczywiście nie każda fabryczka tam posiada swój numer, tylko te największe. I możemy dzięki temu od razu wiedzieć, skąd ta herbata jest, z jakiego roku jest receptura i jaki jest rodzaj liścia. A rodzaj liścia jest tam właśnie numerowany. 1 oznacza liście najlepsze. Bardzo dużo złocistych tipsów, w tym przypadku złocistych, bo to herbata fermentowana, ale chodzi oczywiście o srebrne pączuszki. Bardzo dużo tych pączków i
młode, świeże listki. I kolejne numery oznaczają coraz mniej tych pączków, aż wreszcie zupełny ich zanik, aż do liści najstarszych. Oczywiście, jak mówiłem, są one mieszane. Często są to różnego rodzaju liście w jednym ciastku. Numer ten odpowiada tej grupie liści, których jest najwięcej w danym ciastku. Czyli, żebyśmy mogli nazwać ciastko dwójeczką, oznacza to, że ponad 50% musi być jednak tych najlepszych liści, choćby cała reszta była dziewiątką. Ale podpisujemy jako dwójka. Zwróćcie na to uwagę, jeśli zauważycie w tych krzaczkach gdzieś jakieś cyferki, które rozpoznajecie. Możemy na rynku spotkać sporo herbaty czerwonej, która nie jest tak tradycyjna, a posiada różnego rodzaju dodatki. No, smak herbaty czerwonej jest jednak trochę ciężki, specyficzny, określa się go jako ziemnisty, z posmakiem bardzo słodkim, ale no jednak nie do końca wszystkim się podobającym. Stąd powstały mieszanki aromatyzowane z dodatkiem różnych owoców, kwiatów, przypraw i w ogóle wszelkich aromatów, po to, żeby chcący przejść herbacianą dietę, no jednak pili to też ze smakiem, a nie z musu. Jest kilka dziwnych rozwiązań, na przykład możemy spotkać herbatę czerwoną napchaną do łodygi bambusa, która schnie razem z herbatą i przechodzi nawzajem swoim aromatem. Co ciekawe, łatwo się to przechowuje i może służyć do samoobrony. Powszechnie również spotykamy herbaty czerwone wewnątrz skórek różnych owoców, na przykład w mandarynce albo w pomarańczy wydrążony owoc, zamiast niego w skórce jest herbata czerwona, która również zyskuje nieco tego specyficznego owocowego aromatu. Rozejrzyjcie się, w Polsce są też już gdzieś osiągalne. Co do parzenia herbaty czerwonej, również nie musimy się tutaj szczególnie przejmować. Parzy się ją wrzątkiem. Jest to więc właściwie proste, nie musimy dbać o temperaturę. Parzy się ją z kolei, jeśli chodzi o czas, dowolnie. Jak kto lubi, najlepiej około 3 minut, 4, ale nie jest to sytuacja, w której herbata mogłaby się przeparzyć, zrobić się gorzka i nadawać się do wylania. Ona oczywiście zmienia swój smak, ale no nie sposób jej tak zepsuć jak zielonej i czarnej, które jednak musimy dokładnie mierzyć stoperem, ile je parzymy. Używamy około 2-3 gramów na 120 ml jak zwykle. Problemem może się okazać jedynie pozyskanie samego suszu, kiedy mamy takie ciastko. Najczęściej używa się do tego herbacianego noża, którego jeśli nie macie, możecie użyć zwykłego, tyle że łatwiej się skaleczyć. To jest jednak taki szpikulec, który czasem przypomina może nożyk do otwierania listów. Zaraz pokażę Wam, jak łatwo rozłupać i ułupać, krótko mówiąc, herbatę z takiego ciastka. Wyśmienity. Bardzo charakterystyczny, wyraźny, wytrawny smak puera. Zwróćcie uwagę na to, że one mogą mieć różne kolory naparu i dlatego u nas nazywa się je czerwonymi, ponieważ listki mają bardziej takie brązowawo-czerwone, zdecydowanie są jaśniejsze niż herbata czarna, ale w Chinach mówi się na nie herbata ciemna, a właściwie herbata właśnie czarna, przez to, że napar może być czarny jak kawa czasami, a herbata, która u nas nazywa się czarną, jednak naparza się tak bardziej brązowo, bursztynkowo, no i w sumie u Chińczyków mówi się na nią czerwona. U nich po prostu jest odwrotnie. Jeśli będziecie chcieli w Chinach napić się herbaty czerwonej, zamawiajcie czarną i odwrotnie. Można herbatę puer parzyć wielokrotnie. Jest to herbata dość cierpliwa, możemy to robić nawet kilkanaście razy, dopóki nam smakuje, ale tak optymalnie 2, 3, 4, w zależności jaką mamy porządną jakość. Zwróćcie uwagę na to, że możemy herbatę obudzić, wtedy lepiej się parzy. Jest to krótkie parzenie, powiedzmy na długość kilku oddechów, na przykład 3, i napar ten wylewamy. Ma on na celu opłukanie herbaty,
I w przypadku właśnie herbat prasowanych, tak jak te, rozbicie i rozsypanie, można by powiedzieć, tego ciastka. Kiedy tak przepłuczemy, kolejny napar, czyli już pierwszy, a w praktyce drugi, jest bogatszy, lepszy i przyjemniejszy, lepiej i głębiej zaparzony. Myślę, że każdemu możemy polecać herbatę, mimo że no, smak jest specyficzny. Tak jak mówiłem, nieco ziemiste, czasem pojawiają się nuty torfowe. Nie powinien na pewno nigdy być zatęchły albo pachnieć pleśnią, ale no, ziemisty to najbardziej trafne określenie. Pozostawia słodycz w ustach, charakterystyczną, specyficzną słodycz, której nie mają inne herbaty. Nawet taki posmak może utrzymywać się bardzo długo po wypiciu już naparu. Mimo wszystko nie jest to wciąż najukochańsza herbata wśród, no, niestety koneserów aromatyzowanych, jak to jeszcze w Polsce najczęściej bywa, ale polecam serdecznie każdemu, kto się odchudza i nie tylko. To tyle. Do zobaczenia na czajnikowy.pl.